Wiele osób zadaje mi jedno pytanie. Jak naprawdę wygląda życie w Chinach? Niektórzy mówią, że Chiny są bardzo wygodne. Inni, że są stresujące. Dzisiaj odpowiem na kilka pytań. I kto wie, może uda mi się odpowiedzieć na ten kluczowy dla wielu Polaków problem. Zaczynamy. Pytanie numer 1. Co najbardziej lubisz w życiu w Chinach? Najbardziej lubię to, że w Chinach można jeść wiele rzeczy, których nie ma w Polsce. Na przykład różne rodzaje tofu, lotos, ignam i dzikie warzywa. Jedzenie jest tu naprawdę różnorodne. Oczywiście w Polsce jest kiełbasa i twaróg, ale jakoś zawsze brakowało mi chińskich smakołyków. Pytanie numer 2. Czy jest coś, do czego nadal nie możesz się przyzwyczaić w Chinach? Tak, jest jedna rzecz, która naprawdę mi przeszkadza. W Chinach, gdziekolwiek jesteś, ludzie plują. Nie tylko na ulicy, ale nawet w metrze albo w autobusie. To dla mnie naprawdę nieprzyjemne i trudne do zaakceptowania. Pytanie numer 3. Jaka jest największa różnica między życiem w Chinach i w Polsce? Myślę, że największa różnica to transport. W Polsce zwykle jeździmy samochodem. W Chinach korzysta się głównie z transportu publicznego. Teraz coraz więcej używamy skuterów elektrycznych. Są bardzo wygodne. W mieście są nawet lepsze niż jazda samochodem. Pytanie numer 4. Gdzie według Ciebie życie jest bardziej stresujące? W Chinach czy w Polsce? Według mnie życie w Chinach jest bardziej stresujące, bo tutaj ludzie nie mają bezpieczeństwa finansowego. Pieniądze są bardzo ważne. Trzeba ciężko pracować. I to jest dla mnie ogromne źródło stresu. Następne pytanie. Jaka jest największa zaleta życia w Chinach? Największą zaletą jest wygoda zakupów online. Można kupić praktycznie wszystko. Ostatnio kupiłam mały klips do regulacji pasa w spodniach. W Polsce nawet nie wiedziałabym, gdzie coś takiego znaleźć. Czy czujesz, że w Chinach jest zbyt dużo ludzi albo jest zbyt głośno? Tak, zdecydowanie. W Chinach jest wszędzie mnóstwo ludzi. Szczególnie w miejscach turystycznych nie ma widoków, są tylko tłumy. A im więcej ludzi, tym więcej trzeba płacić za wstęp. Za to w Polsce jest za mało ludzi. Często czuję się bardzo samotna z tego powodu. Jak oceniasz cenę w Chinach? Jest raczej tanio czy drogo? Codzienne produkty są tańsze w Chinach, ale na przykład produkty mleczne są tańsze w Polsce. Ciekawie wygląda sprawa mieszkań. Wynajęcie jest tańsze w Chinach, ale gdy chcesz kupić nowe mieszkanie, to w dużych miastach w Chinach jest o wiele drożej niż w Polsce.
Czy w Chinach łatwo jest znaleźć przyjaciół? Nie, zwłaszcza dla dorosłych jest to naprawdę trudne. Relacje są skomplikowane i łatwo kogoś niechcący urazić. W dodatku wszyscy pracują za dużo i nie mają czasu na życie towarzyskie. Ja większość moich obecnych bliskich przyjaciół poznałam w szkole, kiedy byłam młoda. Czy Chińczycy często zadają zbyt prywatne pytania? Tak, Chińczycy często zadają prywatne pytania. To część kultury. Ludzie tutaj nie mają poczucia prywatności. Nie potrafią często wyczuć, że coś jest nietaktowne. Czasem, gdy czuję się niekomfortowo, po prostu zaczynam też zadawać pytania osobiste drugiej osobie. Rozmawia się zmienia. Następne pytanie. Czy Twoim zdaniem ludzie w Chinach pracują za dużo i mają za mało odpoczynku? Oczywiście, ludzie pracują zbyt dużo, ale nie dlatego, że są pracoholikami, tylko po prostu, że nie mają wyboru. To też część kultury. W Chinach nie ma wsparcia socjalnego. Więc jeśli sami nie zarobimy, to nikt nam nie pomoże. A w dodatku trzeba często wspierać członków rodziny. Więc jak ktoś ma pracę, to zazwyczaj pracuje więcej niż normalnie powinien. Czy kiedykolwiek czułaś się samotna mieszkając w Chinach? Tak, poczucie samotności zdecydowanie nie jest mi obce. Myślę, że bardzo się zmieniłam w ciągu ostatnich kilku lat i odkryłam, że moje myślenie bardzo różni się od ludzi wokół mnie. Często nie mam z kim szczerze porozmawiać, nawet jeśli wszyscy mówią tym samym językiem. I to sprawia, że czuję się naprawdę samotna. Kiedy najbardziej tęsknisz za Polską? Najbardziej tęsknię za Polską, kiedy robię lunch. W Polsce mogę zrobić prostą kanapkę z serem i szynką. I to wystarczy. Ale w Chinach ludzie nie wiedzą, co to kanapka. A nawet proste chińskie jedzenie wymaga więcej pracy i przygotowań. Często mam wrażenie, że to straszna strata czasu i to sprawia, że czuję się zmęczona z powodu małej przekąski. Następne pytanie. Gdybyś musiała wybrać jedno miejsce na stałe, co byś wybrała? Chiny czy Polskę? Trudne pytanie. Życie w Chinach jest dla mnie bardzo wygodne i znajome. Ale w Polsce jest więcej wolności, więcej możliwości. I wciąż Polska jest dla mnie nowym miejscem. Ciągle mogę odkrywać nowe rzeczy. Więc chyba idealnie chciałabym mieszkać w obu miejscach. Jak oceniasz miasta w Chinach pod względem zieleni i środowiska? W miastach jest całkiem czysto. I jest dużo zieleni. A nawet do pewnego stopnia jest ładnie.
ludzie mogą znaleźć przyjemne miejsca, w których spędzają czas i robią piękne zdjęcia. Ale też wciąż nie jest to idealnie. Chodniki są pedantycznie czyste, ale 2 metry obok w krzakach leżą śmieci. Wzdłuż ulic posadzono ładne drzewa, ale ludzie dookoła polują i palą. Więc nawet w ładnych miejscach często niemiło przebywać. Również poza miastem w lasach często można zobaczyć śmieci. To bardzo psuje atmosferę i wizerunek. Ostatnie pytanie. Czy zanieczyszczenie powietrza wpływa na Twoje codzienne życie? Ciekawe pytanie. Jakość powietrza jest obecnie o wiele lepsza niż 10 lat temu. Wiele fabryk zostało zamkniętych. W miastach bardzo popularne są samochody i skutery elektryczne. Więc teraz jakość powietrza jest w porządku. A czasem, na przykład w zimie, powietrze w Polsce jest gorsze niż w Chinach. Dobra, podsumowując. Jeśli mam opisać życie w Chinach jednym zdaniem, to powiedziałabym, że jednocześnie kocham i nienawidzę tu żyć. Choć mam nadzieję, że znajdę tu idealne życie. To rzeczywistość uparcie udowadnia mi, że wciąż nie jest to możliwe. Czyli z tego, co słyszałam, mam podobne odczucia, jak większość Polaków ma odnośnie życia w Polsce. Mam nadzieję, że dzisiejszy film czegoś Was nauczył. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, to zapraszamy do Chin. Dobra, dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu. Do zobaczenia następnym razem.